Witamy serdecznie podczas energetycznego talk show redakcji Globenergia, które nadajemy ze specjalnej strefy Miasto OZE redakcji Globenergia podczas targów Enex. Także drodzy Państwo, wybaczcie nam trudne warunki polowe, hałas, wiele osób tutaj Bogdan przechodzi, pyta, były 2 dni forum Pomp Ciepła, forum Solar Plus. Co ludzi najbardziej interesowało i co wybrałeś na początek naszego programu? No właśnie nietypowo, bo zaczniemy od dotacji do małych turbin wiatrowych. Ruszyły konsultacje programu. No program jest ciekawy, ale budzi bardzo dużo kontrowersji, więc nie zaczniemy ani od pomp ciepła, ani od fotowoltaiki. Choć o pompach ciepła będziemy mówić. I co jest ciekawe, turbiny wiatrowe nie tylko pojawiają się w tym programie, ale porozmawiamy również o nadchodzącym programie Mój Prąd 6.0. Porozmawiamy również o sukcesie odnawialnych źródeł energii w styczniu, gdzie fotowoltaika okazała się ciekawym elementem. I uwaga, wczoraj było forum pomp ciepła, znamy najnowsze liczby notowania pomp ciepła za rok 2023. Jeszcze takie świeżo pachnące liczby, czy się Wam będą podobać, czy nie, zobaczymy. A czym kończymy? No skończymy tematem pomp ciepła. Odpowiemy, skąd się biorą rachunki grozy i jak ich uniknąć. I czy dotyczą tylko pomp ciepła? Zapraszamy serdecznie. Najbardziej miłym akcentem, Grzegorz, dla mnie tutaj na tych targach jest to, że bardzo wielu widzów nas tutaj odwiedza. Też podrzuca na żywo ciekawe tematy, więc nasza lista tematów do warsztatu OZE bardzo szybko rośnie. Ale Bogdan, i nasz dług rośnie, bo ten dług warsztatowy rośnie. Rzeczywiście, drodzy Państwo, z tego powodu też puszczaliśmy klip ostatnio na temat zatrudniania, bo rzeczywiście sporo jest u nas miejsc pracy. Ale też Państwo widzicie tutaj to studio nasze nietypowe, studio polowe, które trzeba było przewieźć. W przyszłym tygodniu wrócimy jak zawsze o godzinie 19 do Warszawy. Do Krakowa, przepraszam, bo do Warszawy to się wybieram. Właśnie, słuchaj, bo z jednej strony tam się tak wydawało, że wszystkie tematy krążą wyłącznie pomiędzy fotowoltaiką, magazynem energii, a pompami ciepła, a tutaj takie wielkie wejście wiatrowe. Pojawiła się informacja o programie Moja Elektrownia Wiatrowa, przy czym program procedowany w takim dość ekspresowym tempie, bo tak zauważyłem, że te konsultacje wokół niego trwały niespełna chyba tydzień. Tak, bo już pamiętam, chyba 29 stycznia pojawiły się założenia programu, one zostały też wysłane dość szeroko. Pewnie tam też będzie bardzo dużo odpowiedzi, bo jakie założenia, to może przypomnijmy, są w tym programie, jakie są propozycje, od razu zaznaczam propozycje dotacji. 50% kosztów elektrowni wiatrowych, dotacja do 30 000 złotych, nie więcej jak 5 000 złotych za kilowat zainstalowanej mocy, ale to jest akurat chyba duży pozytyw. Od razu też jest informacja, że będzie można w tym programie sfinansować także magazyny energii i tutaj jest kwota do 17 000 złotych, nie więcej jak 50%. I warto dodać, że budżet na program, który jest szykowany, to budżet wynosi 400 milionów złotych. Tak, 400 milionów złotych. No jest oczywiście tych założeń jeszcze więcej. Moc elektrowni wiatrowej nie większa jak 20 kW. Dużo, bo to jest całkiem już potężny wiatrak. Przy czym trzeba przypomnieć, że całkowita łączna moc mikroinstalacji nie może przekroczyć 50 kW. Tak, jest to tam też taka oczywiście informacja, ale to trochę wynika też z przepisów oczywiście ogólnych, bo tutaj też od razu też takie dyskusje się toczyły. No jak już mam fotowoltaikę, będę miał elektrownię wiatrową, to co ta moc mi się sumuje? Tak, oczywiście się sumuje. Z punktu widzenia zakładu energetycznego to będą dwie mikroinstalacje, przepraszam, 2 źródła wytwórcze w ramach jednej mikroinstalacji, więc ta moc będzie sumowana. Ale wiesz, to co budzi największe kontrowersje, to jest jakieś olbrzymie zainteresowanie wyspecjalizowanych grup sprzedażowych sprzedażą nowej, wchodzącej na rynek technologii. Właśnie, drodzy Państwo, i to jest cały problem. Cały problem polega na tym, że zanim Państwo pobiegniecie kupować, montować turbiny wiatrowe, które od razu powiem, my jako redakcja Globenergia popieramy każdą technologię OZE, również rozwój małych turbin wiatrowych i chcemy, żeby się one rozwijały. Przy czym to, co mówiliśmy w poprzednim programie i drodzy Państwo, naprawdę musicie o tym pamiętać,
że nie wszędzie one będą pracować i nawet na tych mapach, które pokazywaliśmy, gdzie część Polski ma jakieś warunki dla małych turbin wiatrowych, A są miejsca, gdzie są dobre warunki, tak, bardzo ale dobre. nie oznacza, że w tych miejscach, gdzie są dobre warunki, że u Was to zadziała. Mój dom na przykład jest ciasno pomiędzy innymi domami, pomimo że teoretycznie, drodzy Państwo, mógł mieć turbinę wiatrową, niestety na moim dachu ta mała turbina wiatrowa nie zadziała. Właśnie, właśnie. I tu Nie zadziała w ogóle. Tu dotknąłeś bardzo ważnego sedna, bo turbina wiatrowa do efektywnej pracy potrzebuje laminarnego przepływu wiatru. Jak jest zwarta, gęsta zabudowa, są drzewa, ten przepływ staje się turbulentny. Oczywiście ktoś zaraz powie i będzie miał rację, że turbiny osi pionowej lepiej sobie z tym radzą. Lepiej nie oznacza, że działają dobrze. Słuchaj, i widzisz, gdyby Ale się poczekaj, tak, i teraz tak. Oczywiście nad domami też ten przepływ laminarny się pojawia, ale o ile dobrze pamiętam ze studiów, a to było 20 lat temu, więc mogę się trochę mylić, dopiero półtorej wysokości nad budynkami znowu ten przepływ staje się laminarny. Dlatego, żeby efektywnie taka mała turbina pracowała, ona musi być dość istotnie wyciągnięta ponad wysokość domów, nie naszego domu, ale tych domów, które są w okolicy. I o tym trzeba pamiętać. Tam jest jakby wiele niuansów, które spowodują to, że w jednym miejscu ta turbina będzie działać efektywnie i będą wyniki zadowalające, a kilometr, 2 kilometry dalej może działać bardzo nieefektywnie. albo w ogóle. Albo w ogóle. I słuchajcie, drodzy Państwo, to jest bardzo ważne, bo o ile mówiliśmy o pewnych negatywnych skutkach takich nieprzemyślanych montaży fotowoltaiki, to jednak ta fotowoltaika w całej Polsce pracuje, lepiej, gorzej. Dokładnie. I tutaj bardzo ostrożnie podchodźcie do firm handlowych. Ale dlaczego? Ale widzisz, właśnie bardzo dobrze, bo teraz się to praktycznie już nie zdarza przy fotowoltaice. Ale ja pamiętam pierwsze instalacje. Jak mieliśmy zawsze taki cykl, błędy instalacyjne, w cieniu montowane, nie od strony południowej. No to się wszystko zdarzało. I ja się niestety obawiam, że jak to nie będzie szła szeroka edukacja, ale też wytyczne programu, które będą maksymalnie ograniczać tego typu patologie, to za chwilę cały ten hejt, który się też często niesłusznie pojawia przy pompach ciepła, zostanie przykryty. Przy fotowoltaice. Przy fotowoltaice zostanie przykryty tytułami nabici w małą turbinę wiatrową, że to nie działa. I już są, wiesz, ja Właśnie. przygotowując się do tego nagrania, sorry, że taki długi wywód, ale jest on ważny, już widzę takie informacje osób zawiedzionych, które ma taką małą turbinę wiatrową, ale jaki widzę wspólny mianownik? Zupełnie bezsensowne miejsca zamontowania. Przy domu, na 3-metrowym maszcie, w miejscu, gdzie są w okolicy bardzo niedalekie odległości wysokie drzewa, które wiadomo, że będą tłumić i takie, wiesz, wrażenie inwestora, bo ja mam wrażenie, że tutaj wieje. Takie jest powiedzenie, że wieje jak w Kieleckim, Ale słuchajcie, gdzie w Kielcach wcale tak silnie nie wieje. Ale słuchajcie, koło mojego domu taki wiatr zawiał, że mojego grilla gazowego zerwał pokrowiec. Nie wiem, jak to się stało, to jest niemożliwe, ale ja nie mam warunków wietrznych. Dlaczego mówimy o takim wielkim zagrożeniu? Wezmę sobie telefon, nie będę Państwu pokazywał tego ogłoszenia, ale przeczytam na jednej z grup dyskusyjnych. Grupa sprzedażowa szuka ogólnopolskiej firmy wykonawczej do sprzedaży wiatraków przydomowych. Zainteresowanych zapraszam na priv, tylko właściciele firm. Nie mówię, że akurat ta grupa sprzedażowa coś złego będzie robić, ale to jest przykład, że jeżeli się za to wezmą firmy, które sprzedawały Wam garczki z tak zwanego DORA, ludzie przychodzą do Was, Wy wpuszczacie osoby i jeszcze dopuszczacie do tego, że ktoś z Wami umowę tego samego dnia na przycisk dopisuje, to niestety, drodzy Państwo, to jest wielki błąd. Jeżeli Grzegorz, ale widzisz, bo nasi widzowie raczej tego problemu nie będą mieć. To są osoby, które interesują się technologią, oglądają nasze filmy, oglądają inne filmy na YouTube, czytają. To będą inwestorzy świadomi, takie jak się mieliśmy na forum. Były osoby, które mają zainstalowaną stację meteo i już od jakiegoś czasu mierzą sobie prędkość wiatru, żeby później podjąć decyzję, czy do mojej fotowoltaiki wiatrak będzie miał sens. Ale to będzie zdecydowana mniejszość. Bogdan, Ty chciałeś turbinę wiatrową sobie zamontować. Zamontowałeś stację meteo ile temu? No jakieś 4 miesiące temu. Dobra, jaki masz plan na tą stację meteo? No chciałbym rok pomierzyć i wtedy Rok podejmę decyzję. pomierzyć. Oczywiście na przykład jak mówimy o dużych farmach wiatrowych, mówimy o 2 latach, ale naprawdę podczas dzisiejszego forum Solar Plus jeden z widzów zrobił mi, jak to mówi się, dzień, bo mówi człowiek, że zamontował sobie 2 punkty pomiarowe pod turbinę, właśnie 2 stacje, 2 punkty pomiarowe i jest na to przygotowany. Ale co będzie teraz, jak desant tych grup sprzedażowych ruszy w trasę, bo najpierw zaczynamy od pieniędzy, a potem gdzieś może będzie edukacja.
I co się stanie? By tak może, przepraszam, że tak może już skrajnie może żartujemy, ale rozmawialiśmy jeszcze w kuluarach na ten temat, że wpadnie taki handlowiec tak zwanego Dora, odpali koło waszego domu czy waszej rodziny drona, zaraz powie wam o fantastyczne warunki, Tak. macie wieczne. Panie Bogdanie, ja nie widziałem takiego wiatru. Nie Tak. widziałem takiego wiatru, Tak, że dron to panu mi nie podpisywa- uciekał już dawno. Nie no, ledwo go ustabilizowałem. I teraz naprawdę to jest potężny problem i ja się nawet, drodzy Państwo, zastanawiam, nie chcę być złośliwy dla własnej branży, bo to też jest nasza branża wiatrowa, Ale Grzegorz, bo tak- zastanawiam się, czy nie powinniśmy mieć jakiegoś wymogu, że my to cholera prąd powinien się produkować, Bogdan, z tej małej turbiny wiatrowej. Bo co z tego, że zdofinansujemy gdzieś turbinę, która nawet nie wstanie, no nie będzie działać. Tak, tak, ale wiesz, Grzegorz, bo za chwilę ktoś powie w komentarzach, no ale o czym wy mówicie, jak ktoś się na takie rzeczy nabierze, ktoś mi dronem polata i sprzeda turbinę wiatrową. Niestety duża część inwestorów dla nich traktują to jako epizod. No przychodzą i niestety nabierają się na takie przekazy marketingowe. Rozmawialiśmy też z naszym kolegą ze stowarzyszenia, z Maćkiem o praktykach sprzedażowych, jakie do niego dotarły. Gdzie po przelocie dronem ktoś stwierdzał, że takiego nasłonecznienia na żadnym dachu w okolicy nie widział. W Polsce są ciągle oferowane moduły i wmawiane jest to osobom, że one pracują także w nocy. Dlatego są takie drogie. I uwierz mi, ktoś w takie rzeczy wierzy. Więc ja się naprawdę będę upierał przy tym, że tutaj jest niestety potrzebna ogromna edukacja, jeżeli wchodzi nowa technologia. Przepraszam, że ciągnę ten wątek, ale ja to sprawdzałem na własnej skórze. Wpuszczałem handlowców tego typu, tych z Dora. Ktoś udawał mnie, żeby nie rozpoznać i rzeczywiście sztuczki były niesamowite. Ja naprawdę przestrzegam osoby, które przygotowują tego typu programy, przestrzegam do tego, żeby się zastanowić, żeby te pieniądze zostały rozsądnie wydane. Cieszę się, że są takie inicjatywy i też cieszymy się, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Nowy Fundusz bierze się za finansowanie OZE, ale uważajmy na to. Ale tutaj, to ja może jednak takie pozytywy wyciągnę, no bo jednym z pozytywów w założeń do programu jest to, że żeby dostać dofinansowanie, trzeba przejść wszystkie procedury administracyjne. I teraz tak, jeżeli to będzie turbina na gruncie, ja uważam, że można to od razu doprecyzować, jest potrzebne pozwolenie na budowę. Bo w mojej ocenie, to też ministerstwo też mogłoby taką analizę o taką analizę poprosić, czy pozwolenie na budowę przy turbinie wiatrowej, która jest na maszcie, przy budynku jest potrzebne i wymagać takiego, bo to już wiesz, to już masz jakieś ograniczenie, że ktoś przynajmniej jak przejdzie procedurę pozwolenia na budowę, no to będzie to wykonane bezpiecznie. Urzędnik zapyta o emisję hałasu, no bo wyobraź sobie taki wiatrak, który na końcu śmigła osiąga prędkość na poziomie 300 czy 320 km na godzinę, montujesz w granicy działki. No przypomnijmy, drodzy Państwo, ile rozmawiamy o jakich mocach. 10 kW, taki mały wiatrak, średnica chyba, nie wiem, Państwo 7-8 metrów. 6,5 do 8 metrów, prawda? No Tak. to są już poważne średnice. Bardzo dobry pomysł i też tu zachęcamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, by przy tych programach dotacyjnych może zrobić ściągę właśnie taką prawną. I tam powinien być taka informacja kompleksowa przy małych turbinach wiatrowych, jakie musicie etapy spełnić, albo może je dopisać literalnie. Bo rzeczywiście tutaj wiele osób się gubi, wiesz. Tak, bo takie powiedzenie ogólnie Czy wszystkie zgłoszenie, czy pozwolenia pozwolenie, administracyjne, 3 metry nad kalenicę, mogę coś zamontować, co to znaczy. Tak. Ludzie się to gubią. Temat małych turbin wiatrowych, co zaskakujące może, wraca również w programie Mój Prąd 6.0. Przypominam, że rząd zapowiada Mój Prąd 6.0, w obrębie około 2 miesięcy powstanie nowy program. Mówiliśmy już na ten temat. Będzie dofinansowana fotowoltaika, magazyny energii i właśnie tam również się pojawią małe turbiny wiatrowe. Podczas forum Solar Plus dyskutowaliśmy mocno na ten temat. Zastanawialiśmy się, tu są hałasy, drodzy Państwo, targowe. jesteśmy na targach. Zastanawialiśmy się, jak przygotować ten program Mój Prąd pod magazyny energii, bo jednak Mój Prąd 5.0, a Mój Prąd 6.0, no nastąpiła jakaś różnica. Ceny magazynów energii się zmieniły. I też dyskutowaliśmy o zasadności minimalnej pojemności tych magazynów energii. Tak, tak. Jakby to tak. Pierwsza to jest kwestia kosztów kwalifikowanych, poziomu kosztów kwalifikowanych. No trzeba brać pod uwagę to, że te ceny magazynów energii spadają i ja uważam, że obecny ten koszt na poziomie 6 000 zł za kilowatogodzinę jest za wysoki.
powoduje też pewną przestrzeń do nadużyć, zawyżania ceny magazynu energii. Ja uważam, że sprowadzenie go do poziomu 3000 zł byłoby zracjonalizowaniem i też pewnym wymuszeniem optymalizacji kosztowej. Powiedzieć o pojemności. Obecnie w programie 5.0 było to minimum 2 kWh. To jest bardzo mały magazyn. On nie spełni wielu oczekiwań. Tak patrząc na to, co potrzebują typowe domy jednorodzinne, nawet takie, które zużywają relatywnie mało energii elektrycznej, no potrzebują magazyny przynajmniej na poziomie gdzieś 5 kWh. Więc to też jest kwestia, czy tej poprzeczki nie ustawić wyżej. Zaraz, zanim się Państwo zdenerwujecie, że chcemy tu jakieś obniżać dotacje, to nie o to chodzi. Kołderka jest krótka, mamy ileś pieniędzy na program. Nam zależy na tym, żeby tych instalacji było zamontowanych jak najwięcej. Nie, bo żeby... my mówimy o maksymalnym koszcie, nie mówimy o dotacji, bo ta dotacja na poziomie 15 000 powinna być albo utrzymana, albo nawet nieco podniesiona. Ale No bo jeżeli chcemy dotować większe magazyny, no to siłą rzeczy wtedy ciężko nam będzie się w tej kwocie zmieścić, przy 50% dotacji. Tak. Ale generalnie też musimy zadbać o to, żeby tych beneficjentów było jak najwięcej. No i rzecz chyba trzecia, taka dość istotna, takie oczekiwanie, które wybrzmiało w zakresie zmian w programie Mój Prąd 6.0, to ściągnięcie tego kapa na 10 kW. Tego maksimum. Maksymalnej mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej. No, przy wiatrakach to zostało określone 50 kW. 20 na wiatrak. 20, tak. Ale cała instalacja 20, 50 kW. Szczególnie, że coraz więcej instalacji powstaje w układzie wschód-zachód. Coraz więcej inwestorów myśli na przykład o instalacjach w układzie pionowym. No, ceny modułów spadają, więc to przewymiarowywanie generatora fotowoltaicznego w stosunku chociażby do falownika ma coraz więcej zasadności. Jak kogoś puszczają w stosunku przepisy. Do falownika właśnie, tak, w stosunku do falownika, bo falownik jest taką bramką energetyczną do sieci. Tak, więc tutaj jak przy net meteringu to było uzasadnienie, to 10 kW, bo to był taki naturalny cap, to tutaj już nie ma, więc ja uważam, że skoro i tak ta maksymalną kwotą dotacji będziemy mieć ten maksymalny poziom dotacji wyznaczony, to czemu, jeżeli ktoś chce sobie zrobić 12, 13 czy 15 kW, nie miałby z tego programu nie skorzystać? Jedna ciekawa rzecz była podczas forum Solar Plus, bo właśnie dyskutowaliśmy na temat tego maksimum instalacji przy programie Prąd 6.0. No ja też przypomniałem temat taki, że uważamy, że to jest absurdalne, że liczymy moc instalacji po mocy zainstalowanej po stronie prądu stałego, po stronie DC, czyli sumarycznej mocy modułów. Dlaczego nie robić tego przez falownik, który właśnie on jest takim wąskim gardłem energetycznym, a Ty, Bogdan, powiedziałeś, że ten falownik to nawet jest za mało już przy tej zmieniającej się technologii. Tak. Ja uważam, że tutaj powinno to być absolutnie deklaratywne, czyli zakładu energetycznego nie powinno interesować, jaką my mamy moc falownika, jaką mamy moc modułu. Oczywiście powinniśmy ich informować, jakie to są technologie do celów czy to statystycznych, czy pewnych analitycznych, ale ja uważam, że tutaj powinniśmy się posługiwać mocą wprowadzaną. Bo zobacz, dzisiaj na forum rozmawiałem o samochodach elektrycznych. Przecież w samochodach elektrycznych coraz więcej mówi się o tym, że one mogą pracować jako takie mobilne magazyny energii, nie tylko ładować się, ale także wprowadzać energię do sieci. I co? I jak sobie to zakłady energetyczne wyobrażają? Ja mam za chwilę zgłaszać ładowarkę samochodu elektrycznego? Sam samochód elektryczny mam zgłaszać? Czy jak sąsiad do mnie przyjedzie i ma... Rodzina przyjedzie do Was, do domu z tym wielkim magazynem energii. I ma taką funkcję, to co? To mam aktualizować zgłoszenie? No, cała technologia się zmienia, następuje pewien postęp technologiczny, i nie możemy mieć tutaj XIX-wiecznego podejścia w tym zakresie. Pomijając fakt, no, mamy instalacje fotowoltaiczne przełączone za pomocą falownika. Jego moc też jest deklaratywna. Ona nie wynika z fizycznych ograniczeń. Zdecydowana większość falowników w krótszym bądź dłuższym okresie jest w stanie wprowadzać większą moc niż moc nominalna, ale jej nie wprowadza, no bo nad tym czuwa oprogramowanie. Więc ja nie widzę tutaj różnicy między zakupem falownika, który nominalnie ma 10 kW i pracuje jako 10 kW, a falownikiem, który ma nominalnie 20 kW i został ustawiony w ten sposób, żeby wprowadzał nie więcej jak 10 kW, a te dodatkowe 10 kW jest po co, bo na przykład chcę mieć backup i chcę mieć przy zasilaniu awaryjnym większą moc niż 10 kW. A nie uważasz, że to wygląda w ten sposób, że ta energetyka ma jednak takie podejście jeszcze starożytne do dzisiejszych generatorów energetycznych? W XIX wieku to do starożytności się cofnąłeś. Takie starożytne, że to wszystko jest tylko maszyną wirową, nie uważasz? Tak.
No zdecydowanie tak. Znaczy wiesz, no właśnie nie ma tego zrozumienia tej technologii, jak ona funkcjonuje. Przez to jest obawa, że tutaj powstaną jakieś problemy, ale popatrz, drugą stronę. Masz moc umowną, jakąś, powiedzmy 10 kW. Czy ktoś cię pyta, jakie urządzenia elektryczne tam podłączyłeś? Tak, Pewnie właśnie. jakbyś policzył, tam dużo więcej jest Tak, mocy właśnie, zainstalowanej. bo umówmy się, nasz system jest symetryczny. Produkujemy, mamy produkcję i pobór, wysyłanie i pobór. Tak. I teraz co ja mam biegać, że zamontuję kuchnię indukcyjną, może jeszcze, nie wiem, komputer i tak dalej, muszę biegać do energetyki, po to mam moc umowną, żeby się jej trzymać. Właśnie, Mógłbym właśnie. zapłacić karę na Ale przykład za czemu, niewprowadzenie. się jej nie musisz trzymać? Bo mówiłem chyba w ostatnim odcinku, bo nie ma możliwości naliczenia opłat za przekroczenie mocy umownej w taryfach G i to jest też pewien problem, ale widzisz, bo to trzeba rozwiązać systemowo. Zmienia się technologia, pojawiają się nowe możliwości, nie możemy ich blokować, bo ich nie rozumiemy, bo się ich boimy, bo nie wiemy jak je wprowadzić do naszego systemu. Kończymy na razie ten wątek dotacji, ale mimo wszystko apelujemy, drodzy Państwo, edukacja na pierwszym miejscu. Naprawdę musimy uważać na to, żeby beneficjenci programów dotacyjnych naprawdę mogli skorzystać z tej energii elektrycznej, bo naprawdę byłoby nieprzyjemnie, gdyby ludzie, którzy po zamontowaniu niektórych urządzeń po prostu nie produkowali ich w ogóle, byłoby przykro. Przechodzimy do drugiego tematu oczywiście wokół odnawialnych źródeł energii. Drodzy Państwo, kiedyś jak rozmawialiśmy o energii, to tak mam wrażenie, że ten Big Energy w ogóle tam gdzieś na tym liczniku, tak mi się zawsze kojarzy jak z taką wielką sterownią, taki wiesz, licznik jeszcze wskaźnikowy, jeszcze ten wychył wskazówki, gdzieś tam nie widać było jeszcze tej fotowoltaiki, potem ona się pojawiła oczywiście w sezonie letnim, ale teraz co się dzieje, popatrzmy się drodzy Państwo, mam nadzieję, że uda nam się tak odpowiednio jeszcze ten odcinek zmontować podczas targów. Duże wyzwanie będzie dla kolegi Marka. Ale tu Fundacja Instrat pokazała ciekawe dane dotyczące stycznia tego roku, gdzie odnawialne źródła energii te określone jako źródła bezemisyjne, no bo tam mamy wiatr, energię słoneczną, wodną, osiągnęły, drodzy Państwo, blisko 26%. Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że wiatr z fotowoltaiką i dalej tak jest, zamiennie pracują, prawda? Czyli w tym sezonie letnim mamy fotowoltaikę, w sezonie jesiennym, w sezonie wiosennym mamy energetykę wiatrową, ale teraz jest tego więcej mocy, mamy więcej zainstalowanej fotowoltaicznej i jak popatrzymy się szczególnie na drugą połowę stycznia, zobaczymy takie ciekawe piki, drodzy Państwo, fotowoltaiczne i były dni, że fotowoltaika w południe, i to jest bardzo ciekawe, produkowała więcej energii. Ale nie jest dziwne, że w południe. Nie jest dziwne, ale to jest ciekawe dla systemu. Produkowała więcej energii fotowoltaika niż wiatrowa. Tutaj takie sine czy fioletowe, nie wiem, jakieś wrzosowe zęby widzimy. I właśnie pojawiły się teraz takie zęby fotowoltaiczne. Kiedyś mówiliśmy o efekcie kaczki, a teraz mamy efekt zębów fotowoltaicznych, czyli takiej skokowej, punktowej produkcji energii jakoś ciekawiej elektrycznej. nazwać. Efekt wampira, efekt zębów się nie przyjmie. Zęby są fajne, trzeba mieć zdrowe zęby, a energia odnawialna jest właśnie taką zdrową energią. Mi się podobają zęby, ale prosimy Państwa o komentarze, czy efekt wampira, czy Albo efekt efekt zębów. piły, mi to efekt piły przypomina. No bo nam wszystko tak negatywnie, a zęby są, mogą być takie fajne. Słuchajcie, fotowoltaika się wpięła nam w system, kiedy mamy największy pobór. Zima, mrozy, duży pobór i właśnie wtedy wchodzi fotowoltaika. Wtedy właśnie często jest pogoda wyżowa, sam potwierdzam. Miałem 2 takie dni w styczniu, gdzie moja produkcja dzienna przekroczyła 60 kWh. Więcej wyprodukowałem niż potrzebowałem, mimo niskich temperatur i mimo ogrzewania się pompą ciepła. Więc oczywiście prawdą jest, że okres zimowy jest okresem niskiej produkcji z fotowoltaiki, ale nieprawdą jest, że on jest w ogóle pomijalny, tak marginalny, że go nie widzimy w systemie, bo widać, że go widzimy. I widzimy go coraz bardziej, będziemy go widzieć coraz bardziej, bo po prostu tej mocy w fotowoltaice mamy coraz więcej. I to jest bardzo przyjemny widok, jak widzę na wykresie Fundacji Instrat. Porównane są stycznie od wielu lat, porównanie od 2015. Ile mieliśmy tego OZE, tych nisko bezemisyjnych źródeł, a przypominam, że bezemisyjnych, nie wiem czy by elektrownia ta atomowa po to była zaliczona, Bezemisyjna pewnie byłaby. której nie mamy. I No, proszę jeszcze Państwa, niedługo nie będzie 2015 11%, spadek 2017.
Potem wzrosty od 22 roku blisko 20% i teraz mamy właśnie rekord blisko 26%. Nieźle. Tak, bo tu trzeba też jeszcze dodać, że oczywiście w zimie i w styczniu no to głównie energetyka wiatrowa odpowiada za te statystyki w zdecydowanej większości, a energetyka wiatrowa jednak podlega dość dużym fluktuacjom. To nie jest tak łatwo policzalne jak w fotowoltaice. Te lata nie są do siebie równe, miesiące też w ogóle nie są do siebie równe, więc oczywiście musimy patrzeć na linię trendu, a linia trendu jest ewidentnie wzrostowa. A skoro linii trendu przechodzimy do kolejnego tematu również związanego z miastem OZE redakcji Globenergia, ponieważ wczoraj odbyło się forum pomp ciepła i mamy nowe dane rynkowe. Tak. I przy tych danych, Bogdan, rynkowych, tak powiem Ci, że wolałbym się bardziej na linii trendu skupić. Port PC zaprezentował dane od roku 2012 do roku 2023 i wielu z Was czekało na to podsumowanie roku 2023. Rok 2022 absolutny rekord sprzedaży pomp ciepła, przypomnę, no blisko 200 000 jednostek. I teraz wczoraj Port PC na forum pomp ciepła ogłosił, że powierzchnia pomp ciepła 110 000 i tam mamy odpowiednio mniejsze ilości, po kilka tysięcy na przykład instalacji gruntowych. Instalacje gruntowe, jak w całej Europie, mają wzrosty około 15%. Tak, i u nas generalnie tak samo. Ludzie z branży gruntowej pomp ciepła się tak denerwują na te statystyki. Mówią, słuchajcie, wy patrzycie się na ilości instalacji, ale my w gruntowych pompach ciepła mamy duże moce, bo wiele właśnie instalacji komercyjnych to są duże moce. I tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy wiercą, dobrze wiercą, montują gruntowe pompy ciepła. Pozdrawiam również Państwowy Instytut Geologiczny, który się mocno zaangażował w promowaniu tej geotermii płytkiej, ale nie ma co... Ale ja bym wrócił do wyznaczenia, bo nie wiem, jak ty ten trend chcesz wyznaczyć. Okej, Bogdan. Bo to wszystko zależy, kto będzie wyznaczał. Taki będzie trend, jak ktoś wyznaczy. Dobra, ale popatrzmy się historycznie. Mamy spory spadek rok 2022 na rok 2023 pomp ciepła i nie ma co tutaj ukrywać. Zawsze musimy pamiętać, że to są jakieś szacunki rynkowe. To są głównie tak zwane dane liczby, dane sell-out, czyli sprzedaż do hurtowni. Natomiast patrząc się, Bogdan, na lata 22, 20, przepraszam, 20, 0, 2000, 21, 2020, 21, 23, mimo wszystko, jak popatrzy się na to, widać, że pompy ciepła mają potencjał takiego stabilnego wzrostu. Mieliśmy pik w zeszłym roku. Moim zdaniem uśmiecha się, ale takim prawdziwym papierkiem lakmusowym będzie rok 2024. I wtedy będziemy mogli zobaczyć, co się będzie działo. No bo teraz ja powiem jako optymist, powiem językiem optymisty. Językiem optymisty... Ze złośliwym uśmieszkiem, więc uważajcie, co mówi. Językiem optymisty ja widzę tutaj ciągle trend wzrostowy. Rok 2022 jest anomalią i jesteśmy w trendzie wzrostowym. Powiem językiem pesymisty. Jesteśmy dramatycznie w trendzie spadkowym. Od roku 2022 wchodzimy w trend spadkowy. I teraz powiem spojrzeniem realisty, ja uważam, że będziemy w trendzie bocznym. Czyli ten gdzieś poziom 100, 110, 120 tysięcy, to będzie taki poziom, który w jakiejś fluktuacji pewnie będzie się utrzymywał. I tu się z tobą właśnie zgadza, że to, w jakim trendzie my jesteśmy, odpowie nam rok 2024, czy faktycznie będzie podobny do tego roku, będzie lepszy niż ten rok, czy będzie gorszy. A ja chciałbym tak podsumować myśl Bogdana, że optymiści mówią, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, a pesymiści obawiają się, że jest to prawda. Długoterminowo na pewno pompy ciepła mają swój wzrost. Przypomnę, że są pomysły na to, żeby opodatkować kolejnym ETS-em paliwa kopalne. Teraz ludzie, którzy montują kotły gazowe, mają dobrze. Rozmawiałem z wieloma firmami wykonawczymi, rzeczywiście mówią, że tak zwane, jak to określają, ssanie jest duże. To jest bardzo trudno zrobić prognozę, bo masz czynniki, które będą ci wspierać sprzedaż. Czynnikami, które będą wspierać sprzedaż... Dotacje. Oczywiście, to są dotacje. I to będzie wspierało sprzedaż.
ETS nie będzie w najbliższym czasie wspierał sprzedaży, dlatego że coś, co nie jest namacalne, nie może tego dotknąć, nie ma dużego wpływu na rynek. Musisz to na rachunkach zobaczyć, tak. bo nawet To dowiemy jest- się, że będzie, to i tak dopiero jak na rachunku to A to zobaczymy, jest najwcześniej za zareagujemy. 2-3 lata. Więc to w mojej ocenie nie wpłynie. No i masz czynniki negatywne. No, czynnikiem negatywnym jest kwestia prądu. Mamy zapowiedź uwolnienia w końcu taryf. One akurat na pompy ciepła już takiego dużego wpływu nie mają, bo to zamrożenie przy dużym zużyciu jest na dużo wyższym poziomie, ale jednak ten sentyment i te wysokie ceny energii no, będą powodować, że w budynkach o wysokim zużyciu, zapotrzebowaniu na energię, no pompy ciepła nie będą ekonomicznym rozwiązaniem. Okej, co wydaje mi się, że jednak tak, z pompami ciepła będziemy skazani, będziemy kierować się na te taryfy strefowe, jak na przykład G12, G12W i tam po prostu będziemy mieć duże pole do pracy. Natomiast wiesz, długoterminowo moim zdaniem bój czy tam wybory klientów będą przechodzić pomiędzy kotłami gazowymi i pompami ciepła, bo my też tak nie do końca dobrze podchodzimy, mówiąc o kosztach eksploatacji, bo tak próbujemy do jednego wora wrzucić wszystko, ale jednak społeczeństwo wybiera sposób eksploatacji i ci ludzie, którzy nie chcą paliwa, jakiegoś kotła na paliwo stałe, po prostu nie chcą się tym zajmować, to i tak mamy parę, pompa ciepła, kocioł gazowy i to są nasze takie naturalne wybory. Potem mamy ludzi, którzy na przykład nie chcą modernizować swojego systemu grzewczego, prawda? Chcą dalej pracować na tym wysokim parametrze, nie chcą docieplić tego budynku, prawda? Więc no też po prostu w tych parach co się będzie działo. Mamy uchwały antysmogowe już prawie w całej Polsce, więc te wymiany nas czekają. I ci, co nie będą chcieli zachować wysokie zasilanie, pójdą, dlatego tam rośnie teraz udział kotłów na paliwo stałe, na przykład na pellet, prawda? Tak. Także tu też jest taki rynek, który się otwiera. Ale jedno jest, Grzegorz, ja zauważyłem na rynku techniki grzewczej jedną prawidłowość. Bardzo duża zmienność preferencji klienta w oparciu o aktualnie zmieniające się informacje. Czy powiedz mi, jak wybierasz kocioł pelletowy, czy dla Ciebie naprawdę ma znaczenie pół roku wysokich cen albo pół roku niskich cen pelletu? No nie ma, ale zobacz jakie było załamanie i to czyste powietrze pokazało. Absolutne załamanie zainteresowania kotłami pelletowymi, bo wystrzeliły ceny pelletu. Ale właśnie wiesz, i to jest niebezpieczne dwie A to strony. jest odwrócenie trendu. Ceny pelletu spadły, zainteresowanie wzrosło. Niebezpieczne jest dla każdej technologii, że jeżeli gdzieś cena eksploatacji spada, rzucamy się na to. Drodzy Państwo, w naszej pracy w Globenergii my tak żartujemy, że 50% naszej pracy to jest zniechęcanie do odnawialnych źródeł energii, bo rzeczywiście nie można się poddać impulsowi chwili. Pomimo, że my promujemy odnawialne źródła energii, pompy ciepła czy inne rozwiązania, nie można tego zrobić pod dzisiejszym dniem. Musicie Państwo się na spokojnie zastanowić w dłuższym terminie, bo to urządzenie zostanie z Wami, nie wiem, na 10 lat. Tak, tak. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o tej takich tematach negatywnych, które w mediach się pojawiają. One się pojawiają z każdą technologią, która właśnie ma swoje piki, boomy, zwiększa się, czyli o rachunkach grozy, bo tutaj widzieliśmy dużo też właśnie informacji prasowych, nabici w pompy ciepła, rachunki grozy. I tutaj się musimy zastanowić, czy rachunki grozy, które są możliwe i prawdziwe, dotyczą pomp ciepła, czy tam, nie wiem, kotła na paliwo stałe, czy czegoś innego, czy te rachunki grozy przede wszystkim dotyczą domu niedocieplonego, dużego, kilkusetmetrowego. Tak, tak. I to jest właśnie bardzo sedno problemu, bo z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że próbuje się zbudować narrację, że te rachunki grozy wynikają głównie z urządzeń niskiej jakości. Ja się z tym nie zgadzam, że to jest główna przyczyna. Bo w mojej ocenie, i nawet miałem bardzo ciekawe spotkanie wczoraj z jednym z naszych widzów, który jest audytorem. Trochę dłużej mogliśmy sobie porozmawiać o budynkach, które on audytuje między innymi pod program Czyste Powietrze. I powiem Ci, byłem nawet zaskoczony, co mi powiedział, jak dużo energii zużywają te wampiry energetyczne. Ja tak szacowałem, że taki budynek niedocieplony z lat 70., 80., których ciągle mamy mnóstwo, to jest zużycie gdzieś na poziomie 200 kWh na metr kwadrat na rok. No też tak bym powiedział. A nasz widz mówi mi, że oczywiście tak, ale często zdarzają mu się budynki, które potrafią zużywać 300.
350, a jego rekordzista wiesz ile? 500 kWh na metr kwadratowy na rok. Znaczy to już budynek, który się nie da mieszkać, ale skala ilości energii, jakie potrafią te budynki stare, niedocieplone zużywać, jest porażająca. I teraz, jeżeli mamy taki budynek, załóżmy, że jest to budynek, który ma 300 m2, bo to jest drugi problem. Te budynki stare często są duże. Nam się wydaje, że teraz No budynek tak kiedyś 300 budowano. metrów jest olbrzymi, ale w latach 80. no to było często standard, że miałeś Tak, sutereny, wielopokoleniowe, pierwsze nie? piętro, drugie piętro. Często budynki miały nawet 400 metrów. No i teraz, ale załóżmy budynek 300 metrów, 200 kWh na metr kwadratowy na rok, to daje nam 60 000 kWh energii cieplnej. No to nawet jeżeli tam byłoby COP, COP 3, choć nie wierzę, że w takim budynku właśnie było miałem 3. powiedzieć, że będziesz optymistą, ale weźmy Będę COP3. Weźmy COP 3, to daje nam 20 000 kWh energii elektrycznej. No kurczę, W dobrym klimacie, czyli i teraz tak. no to musi kosztować 20 000 rocznie ogrzewanie. Ale co więcej, no jak ktoś by tam zrobił gaz, też by tyle zapłacił. No też by tyle zapłacił, jak nie więcej. A teraz aż się boję przeliczyć to na energię elektryczną taką czystą. No. No nie, no kosmos. Ale widzisz, bo dlaczego tam też nie jest zrozumienie tematu? No bo taki ktoś, po pierwsze, uważa, że budynek ma ciepły, bo jest mu w nim ciepło. Naprawdę. Ludzie mają takie wrażenie. No jak sobie napalił w tym kotle, no to miał ciepło. Druga rzecz, on uważa, że zużywa co prawda te 5 ton węgla, więc aż nie tak dużo. Tylko ale nie powiedział, co porąbał Dokładnie. za szopą, ile dorzucił drewna. Dokładnie, ale tych palet, które tam ma pocięte, tego drewna, tych śmieci, do których się oczywiście audytorowi nie przyznał, no bo to już nie jest czym się ludzie chcą chwalić, no to z tego jeszcze pewnie z 5 ton węgla by się uzbierało. I teraz on tego swojego śmieciucha, który palił wszystko w połowie węglem, w połowie czymś innym, zamienia czy to na kocioł gazowy, czy na pompę ciepła, no to tam będzie rachunek grozy i mnie to nie dziwi. I tam jedynym rozwiązaniem tego problemu jest głęboka termomodernizacja. I tutaj widzisz, że jest pies pogrzebany, że ktoś nie ma nawet tej świadomości, ile energii zużywa. I to, co my też mówiliśmy, czyli te charakterystyki energetyczne. Prowadzenie tej informacji, rozporządzenie tą informacją już pozwoli podjąć inną decyzję. Jaką inną decyzję? Najpierw docieplę, później wymienię. Znaczy, wiesz, Albo zrobię równolegle. na te klasy to jeszcze poczekamy, bo też tam czekamy na rozporządzenie, projekty rozporządzeń, ludzie się tam podniecają EPBD, ale widać, że jeszcze to chwilę potrwa. Ja tak znajomych, którzy tak właśnie konsultowali ze mną, dociskałem, słuchajcie, i tak mówię, a ile tego drewna spalasz? Mówi, że tam niecały kubik. Ale docisnąłem, bo to znajomy, okazało się, że 5 kubików, jak policzyliśmy. Nie czujemy tego. Tak, bo kupi sobie w grudniu, później w styczniu, Nie w lutym coś czuję, dokupi, i tak jak go docisnąłem. aż 3 sezonów jeszcze zostało. I słuchajcie, to jest jedna rzecz, czyli nie oszukujemy się paliwem. Po drugie, na przykład mieszkaniec z bloku, który się przeprowadził do takiego domu, miał w czynszu rozbite koszty na ogrzewanie. Mieszkałem w bloku, dwupokojowym mieszkaniu chyba z 20 lat. No i byłem przyzwyczajony do tego, że miałem niską kwotę co miesiąc. Poszedłem do takiego domu, nawet nie jakiegoś wampira. Jestem w szoku, pompa ciepła mi 4000 zł zużyła za rok. No bo nie wiem, no bo przyzwyczajony byłem, że w czynszu miałem niską kwotę. Ale 4000 Grzegorz to nie jest jakiś... Ale oczywiście, ale chodzi mi po prostu o też cykle inne rozliczenia. Generalnie wampir energetyczny będzie drogi z każdą technologią. Nawet kocioł na pellet, nawet na kocioł, nowy kocioł na węgiel, na granulat węglowy, zwany niepoprawnie jako groszkiem, też będzie znacznie droższy w użytkowaniu, no bo tam się już nie da wszystkiego spalić. Właśnie, drodzy Państwo, mam nadzieję, że pomimo tych warunków polowych było jakoś nas słychać. Ale jeszcze pomówmy, wiesz, bo oczywiście ten numer 1 to jest najważniejszy tych rachunków grozy, czyli po prostu budynek zużywa dużo energii, to się nie da wiele zrobić, ale są jeszcze inne problemy. Ja na drugim miejscu dałbym problem pompy ciepła zbyt małej mocy. Tak, bo rzeczywiście... Bo to jest ciągle jeszcze, trzeba to odczarować. Wiesz, tak, przepraszam Pana Cię słowo, bo akurat przygodę miałem szkoleniową 2004-2006 rok i szkolono nas, że pompa ciepła powinna być niedoszacowana. Powinna być mniejszej mocy przygotowana do budynku. I rzeczywiście prawdopodobnie wynikało to z tego, że to była droga technologia
głównie gruntowa, więc każda moc pompy cieplna powodowała duże wzrosty zapotrzebowania, tak zwaną moc chłodniczą, czyli każdy metr głębiej wiercenia w ziemi, więc to trzeba było bardzo dokładnie policzyć, ale to było dobre, jeżeli Bogdan to dobrze policzyliśmy, a nie w takiej szybkiej ścieżce instalacji. Ale wiesz, wielu właśnie handlowców do perfekcji doprowadziło tą ideę niedoszacowaną. I wmawia klientom, że im mniejsza, tym lepsza. To jest absolutnie nieprawdą. I teraz, jeżeli masz budynek, który ma duże zapotrzebowanie na moc grzewczą, dostaje małą pompę, no to co się będzie działo, jeżeli ten punkt biwalentny mamy na poziomie zera? Czy niewielki temperatur ujemnych? To już nie jest tak, że wiesz, tak grzałka pracuje kilka godzin, kilkanaście godzin, kilka procent. To się okazuje, że kilkadziesiąt procent czasu pracy pompa musi mieć wsparcie grzałki elektrycznej. No i jakie tam Wiesz, będzie fizyki nie oszukamy. Fizyki nie oszukam? Jakie będzie wtedy to SCOP? No, wysokie nie będzie. I to się zrobiło, i nawet aż ciemność się zrobiła, lampa Tak. nam zgasła. I to, wiesz, z dwojga złego, jak mawiał Szrek, no to lepiej mieć pompę za dużą niż za małą. A to jest temat na warsztat OZE, więc może go nie będę rozwijał. Ale trzeci problem, który też bardzo często się powiela, to jest wysoka temperatura zasilania. No niestety, Potrzebna. tak, po pierwsze potrzebna, a po drugie źle dobrana. Bo to też nie mają świadomości inwestorzy, że tutaj każdy stopień to są realne oszczędności albo straty. Można w takim bardzo grubszym założeniu przyjąć, że 1 stopień więcej to jest 2% więcej rachunku za energię elektryczną w pompie ciepła. Więc między temperaturą zasilania 40 a 45 to będzie 10% na rachunku za energię elektryczną, a bardzo często te delty są jeszcze większe. Przegrzewanie ciepłej wody użytkowej. To, czy ja potrzebuję, czy mam komfort przy plus 45 czy 2, a niepotrzebnie grzeję do 55, bo pompa ciepła mi tyle da, to też odbije się bardzo istotnie na rachunku. Źle ustawione krzywe grzewcze. Bo niestety no budynek trzeba przeanalizować i po roku dopiero danych pomiarowych z pompy ciepła, jak się ten budynek zachowywał, jak się tam temperatura utrzymywała, można taką krzywą grzewczą dopasować do tego, żeby faktycznie ona pracowała na tym temperaturach minimalnych, które zapewniają komfort cieplny, ale ja wiem, no instalatorom jest łatwiej podnieść to wyżej, będzie ciepło, ale każdy ten dodatkowy stopień ekstra no będzie rzutował na zużyciu. No wiesz, bo przy tych budynkach modernizowanych, dlatego ja bym się bał instalacji właśnie małej pompy, ale też bez bufora. Ale to oczywiście, tak, no, pompy bez bufora to jest zupełnie odrębny temat, ale tu jakby nie mówię już o takich błędach instalacyjnych, takich związanych z samym wykonaniem instalacji hydraulicznej, ale dopiero na czwartym miejscu dałbym niskiej jakości pompa ciepła, łamany przez pompa ciepła, która ma nieodpowiedni, niezoptymalizowany algorytm pracy. I dlaczego na czwartym? Bo też odczarujmy to wrażenie. To jest tak, że w 90, czy w połowie, czy w dużej części idą absolutnie pompy ciepła słabej jakości, z podrobionymi certyfikatami i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy tutaj na targach, Grzegorz. Jakby popytać tych producentów, którzy tutaj są, no to oni pokrywają pewnie z 80% rynku. Tak. Więc oczywiście to jest widoczne na rynku, te pompy niskiej jakości. Trzeba to unormować, ale to nie jest tak, że jakby... To nie jest główny problem. To nie jest główny problem. To nie jest tak, że głównie mamy pompy niskiej jakości, a gdzieś tam z przypadku trafiają te lepszej jakości. W mojej ocenie większość inwestorów ma pompy dobre, co najwyżej ma po prostu źle ustawione, źle zainstalowane, tudzież ma budynki, które po prostu zużywają dużą ilość energii. No i źle dobrane. Bo to jest ciekawe, bo widzisz, bo to jest tak, że też te artykuły się odbijają. Media też lubią. Jak ktoś pokaże rachunek za 20 000, zaraz się o tym napisze artykuł. Z wieloma osobami tutaj na targu, Grzegorz, rozmawiałem. I rozmawiamy o tym, ile ci energii elektrycznej zużywa pompa ciepła. Bardzo często 4000 kWh, 4,5, 5, 6000 kWh i to jest większość budynków, większość osób, z którymi ja rozmawiam ma takie zużycia. No to są budynki ocieplone, niekoniecznie nowe, ale jednak termomodernizowane, niekoniecznie z oknami trzyszybowymi, ale z oknami dwuszybowymi i tam rachunki są normalne. No ale jeżeli ktoś włoży do wampira energetycznego pompę ciepła,
no to będzie miał, jak chce mieć ciepło, będzie musiał za to zapłacić. No ja na przykład rzeczywiście mój budynek nie jest idealny, bo jak sobie kamerą termowizyjną go przejechałem, to rzeczywiście nawet widzę te gorące punkty Ale to nie jest od kołków, wampir energetyczny. ale to nie jest wampir energetyczny i gdzieś mam około 4,5 tysiąca kWh zużycia rocznie. Powierzchnia tam całkowita podchodzi po 160, aż użytkowa nie. Ale też o paru rzeczach zapominamy, bo na przykład w pomieszczeniach gospodarczych mam 16 stopni, ale skąd to ciepło jest? Tak, No, skąd jak to nie ciepło grzejesz. jest? Skąd to ciepło jest? Przecież że nie z otoczenia, to z mojej pompy ciepło, o tym zapominamy. I to są właśnie, przy na przykład sztucznej inteligencji mówimy o halucynacjach, ale tutaj raczej bym nie chciał takiego złego słowa użyć, to są nasze takie poczucie. Ja mieszkałem w domu ogrzewanym kotłem na paliwo stałe w dzieciństwie. I co się działo? Mieliśmy bardzo ciepło, ale jak ktoś mieszka w takim domu, wie dobrze, co się działo, jak się rano budził. Kołdra z zewnątrz była zimna po prostu i było zimno, to trzeba było znowu napalić, prawda? A jak ktoś zapyta, nie wiem, rodzinę, słuchaj, jak masz z tym kotlem? No ciepło jest, no jak wieczorem siedzimy, jest napalone, używało się określenia, nie wiem, czy w waszej części polskiej też tak się mówi, nachajcowane. Bo u ciebie się mówiło takie, nie spotkałeś Nie, się? ja nigdy nie mieszkałem w domu, gdzie był kocioł. Okej, no to nie wiem, czy Państwo to też może regionalizmy są bardzo ciekawe. No w każdym razie o ciepło, gorąco działa. Więc elementów jest dużo, wszystko zamyka się edukacją i rozsądkiem, czemu Państwu życzymy. I pozdrawiamy serdecznie z miasta OZE redakcji Globenergia podczas targów Enex z Kielc, a my się będziemy widzieć jak co tydzień w każdy czwartek o godzinie 19. Zapraszam.